19 kwietnia 2018 roku. Zaczynamy nowy dzień, nowy vlog, nowy film dla Was. Jeszcze wieczorem zobaczymy tutaj przy tych fontannach. Trafiliśmy chyba akurat na jakiś test tej fontanny, czy coś oni robią z nią, bo od 21 do 21:30 ona jest ogólnie rzecz biorąc czynna. Tam widzę jakąś wodę wymieniają, to dlatego nam się fartnęło, że widzimy ją w dzień. Postaramy się jeszcze przyjść tutaj wieczorem i sfilmować Wam wieczorem tą fontannę, jak ona wygląda w swojej pełnej krasie i przy grze świateł. Zobaczcie, jak jest piękna. Zobaczcie, jak jest piękna. Wczoraj byłem tutaj, ale tam na górze, obok tej galerii sztuki nowoczesnej, tego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Teraz tu schodzimy w dół, idziemy do kolejki nowej, którą będziemy wjeżdżać do góry. Idziemy w teatru. Patrzcie, jaki piękny, zamaszysty, monumentalny gmach. Zobaczcie, jakie ciekawe drzewo. A tu nie, one wszystkie uchachane po pachą. Zobaczcie, tymi kolejkami będziemy jechać w górę. Wsiądźmy do jednej, jak zginiemy, to wszyscy będziemy przynajmniej razem. To pochowanie. No i ruszamy w górę. Ale fajnie. Mario, daj mi, jak będziemy w górze, to zawsze to ja zrobię. Ale świetnie. Ale ślicznie. Patrzcie, zakręt na kolejce winowej. O. Telefon. Zamek Montjuïc ma bardzo tragiczną i krwawą historię. Najlepszym podsumowaniem niech będzie fragment inskrypcja z grobu Luisa Camponosa, memoriał wszystkich ofiar zamku Montjuïc, którą napisał w swoim testamencie 14 października 1940 roku, na dzień przed swoją egzekucją. W moim tłumaczeniu na polski: wybaczam każdemu, kto mnie obraził i proszę o wybaczenie każdego, kogo mogłem obrazić. Jeśli muszę umrzeć, to umrę w spokoju i nie zawinę do przystani najmniejszej urazy. Dziękuję Bogu za danie mi pięknej śmierci dla moich ideałów. Moim przeznaczeniem jest Jego wola i pozostaniem bez długu wobec Niego w spokoju i łagodności, która panuje we mnie. Kiedy myślę o śmierci, która jest coraz bliżej i której się nie lękam. Moja małość mogłaby być prawie nieoczekiwana wartościowszego końca
Katalonii i co sobą ona reprezentuje. Pokój, sprawiedliwość i miłość. W czasie dyktatury Franco w latach 1939-1975 zamek wciąż działał jako militarne więzienie i baraki aż do 1960 roku. Franco następnie odrestaurował go i przekazał miastu, ale ciągle pod wojskową kontrolą. W 1963 roku dyktator oficjalnie otworzył Wojskowe Muzeum Montjuïc, które było usytuowane w środku, w okolicy ściany, która jest w kierunku morza. 30 lat potem, po skończeniu dyktatury i odtworzeniu demokracji w 2007 roku zamek ostatecznie powrócił do miasta i 2 lata potem muzeum zostało rozmontowane. Równie tragiczne wydarzenia odbyły się w 1896 roku. Jakieś 700 ludzi zostało aresztowanych w wyniku anarchistycznego ataku, który spowodował śmierć 12 osób na ulicy Nons Cavaniers. Wielu z nich zostało osadzonych i uwięzionych, torturowanych i osądzanych w zamku. 4 z nich dostało wyrok śmierci i egzekucja odbyła się na przyległym molu. 60 z nich dostało wyrok od 8 do 20 lat. Te wydarzenia nazywają się tak zwanymi wyrokami z Montjuïc, gdzie odbiły się szerokim echem międzynarodowym. Rząd dopiero przeprosił więźniów w 1901 roku. W 1909 roku generalny strajk został ogłoszony w związku z rozkazem rządu o zebraniu rezerwowych grup do wojny kolonialnej przeciwko Maroku. Strajk obrócił się w rewoltę, która zdegradowała się do aktów wandalizmu, podpalając kościoły i bezczeszcząc groby. Dzwon śmierci tragicznego tygodnia wezwał 100 osób. Jakieś 2000 zostało aresztowanych, przeszło przez represję. 5 z nich przeszło przez sądową rozprawę, gdzie po ogłoszeniu wyroku zostali zastrzeleni przy zamkowej fosie. Włączając w to wychowawcę Francesca Ferrier i Guardia, stworzyciela nowoczesnej szkoły. Zobaczyłem tu tylko kilka tragicznych wydarzeń z zamku Montjuïc. Po prostu jest ich tyle, że ten film musiał mieć przynajmniej godzinę albo i więcej. Aber nicht reinfallen, ja? Świetnie. I jeszcze raz piękną Barcelonę. Złapiemy w kadrze. Start. Piękne cyganie to jest, jakby ktoś nie wiedział. Waldek. Wiedzieliśmy, że tak się skończy.
Ale Artysta nie cud. podaje się do końca. Waldek, dobra, wystarczy. Dziękujemy panu. Nie wiem, czy zamach, ten zamach to jest na... Ale zobacz jak ta Ale jaki nos ma? ma duży jak ten Cyrano de Bergerac. A nie, ona ma nakładkę na nosie i to jest cyrkówka. I tu chodzi o to, że na nos zakłada sobie ten krzesło i sobie nosi. O. I nos wygląda jak penis. I to nawet nie jest interpretacja moja, tylko rzeczywiście tak jest. Cyrkówka, która zakłada sobie, widzisz, ma taką nakładkę na nosie i zakłada sobie krzesło i robi taki pokaz. A powiedz, dlaczego ona sobie penisa na nosa założyła? A właśnie jechaliśmy i teraz schodzimy na dół. Ale bardzo cichutka jest, nie?